Czy warto inwestować na hiszpańskim rynku nieruchomości? Czy on jeszcze jest atrakcyjny w roku 25, 26 i w kolejnych latach? Zanalizujemy ten rynek w 3 aspektach. Przyjrzymy mu się dokładnie w 3 różnych płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to są oczywiście trendy cenowe. Jakie będą na kolejne lata? Też spojrzymy, jakie te trendy cenowe były, żeby widzieć, jaka jest tendencja. Drugi aspekt, mianowicie, to co na te trendy cenowe wpływa. To jest bardzo ważne, czyli popyt i podaż, w szczególności jak kształtuje się popyt naszych rodaków, czyli Polaków. I trzeci aspekt, wydaje mi się, że nie mniej ważny, to jest ta otoczka legislacyjna. Co się w tej chwili w prawie zmienia i w podatkach, a w prawie zmienia się w tej chwili bardzo istotna rzecz dotycząca właśnie okupas, czyli tych nielegalnych squattersów, tych, którzy nielegalnie zajmują mieszkania. Zaczynamy temat. Dziękuję bardzo za lajki i za suby i zapraszam oczywiście do lajków i do subów. Pierwsza rzecz to są trendy. Co się dzieje i co się będzie działo na rynku nieruchomości, jeżeli chodzi o, powiedzmy, tą umowną cenę metra kwadratowego, chociaż często w Hiszpanii ta cena metra kwadratowego jest nie taka porównywalna i nie wyznacza w takim stopniu, powiedzmy, ceny mieszkania czy ceny nieruchomości, jak to jest w Polsce, ale ta cena metra kwadratowego oczywiście jest ważna i musimy na nią popatrzeć, jak ona się kształtowała, jak się kształtuje teraz, jak się będzie kształtowała w najbliższych latach, bo to dla inwestora jest przecież bardzo ważne. Jeszcze 3 lata temu były przewidywania, że w roku 2022 ten wzrost osiągnie około 5% rocznie, w roku 2023 i 2024 to spadnie nawet do 3%. To było 3 lata temu, to było bardzo niedawno, ale te przewidywania się kompletnie nie sprawdziły. Jak popatrzymy na ceny, jak one się zmieniały, jak się ten rynek nieruchomości zmieniał, to rok 2022 to jest ponad 8% wzrost, a w niektórych prowincjach, takich szczególnie ulubionych przez Polaków, czyli Costa Blanca, Costa del Sol, to są te prowincje czy te obszary, gdzie najchętniej kupujemy, zresztą nie tylko my, to tam te wzrosty były wręcz dwucyfrowe, a nawet dochodziły do 15 czy 17%. Rok 2023 również bardzo silne wzrosty, 8, 9, 10%. Rok 2024 jak na razie to się lekko zatrzymało. Widzimy taką pewną drobną korektę, ale to dlatego, że ostatnie 2 lata to był po prostu jakiś taki bardzo szybki, może to nie była bańka, to nie był jakiś boom, ale były szybkie wzrosty. W związku z tym teraz pod koniec 2024 roku mamy lekką korektę. To nie znaczy, że ceny pójdą w dół, one się po prostu zatrzymały. Ktoś się po prostu opamiętał, ale prognozy na rok 25 i 26 to jest stabilny wzrost 4,5-5%. Ten rynek będzie rósł, powiedzmy, w takim tempie 5% przez najbliższe, przewidywane 2, 3, 4 lata. Niektórzy robią prognozy do roku 29 i tam jest ten stabilny wzrost, nawet średnio on wychodzi około 3% rocznie, czyli po 26 możemy się spodziewać lekkiego spadku tego wzrostu, ale przyjmijmy, że te 4-5% to na dzisiaj wiadomo. Spójrzmy w takim razie, jak się ten rynek zachowywał przez ostatnie 2 lata, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. I ten rynek przez ostatnie 2 lata wręcz przyspieszył i to bardzo silnie. Ja tutaj podam 2 takie konkretne przykłady z obszaru Costa Blanca, ale konkretnie na południe od Alicante. To są okolice miejscowości Torrevieja, która nie jest najdroższą lokalizacją. Należy do lokalizacji, które jeszcze mają bardzo rozsądne ceny. Ale w tym obszarze co się działo? Otóż w tym okresie tych ostatnich 2 lat Torrevieja to jest 27% wzrostu, jeżeli chodzi o średnią cenę metra kwadratowego. A teraz niektóre z tych nieruchomości, pokażę tutaj 2 takie przykładowe nieruchomości. Jedna znajduje się bardzo blisko linii brzegowej, nie w pierwszej, ale w drugiej linii brzegowej.
bardzo atrakcyjna lokalizacja i ta nieruchomość w styczniu 2023 roku została sprzedana, czyli osiągnęła cenę realną, bo ona została po tej cenie sprzedana 279 tysięcy euro. Dzisiaj dokładnie to samo jest wystawione za 399 tysięcy, to jest ponad 40% wzrostu. Powiedzmy, że ta transakcja może dojść do skutku przy nieco niższej cenie, ale i tak to jest około 40%. Inna nieruchomość w odległości około 4 km od linii brzegowej, ale w bardzo fajnym miejscu, w bardzo fajnej lokalizacji, na bardzo fajnym osiedlu, gdzie też jest na przykład basen z podgrzewaną wodą, taki zimowy basen. To zwiększa atrakcyjność tego mieszkania. 2 lata temu, czyli styczeń 2023, ona była oferowana w cenie 241 tysięcy. Dzisiaj jest oferowana w cenie 293 tysiące i to jest około 25% wzrostu. W związku z tym to są takie 2 przykłady, które tylko pokazują oczywiście fragment rynku, ale jakby pokazują dokładnie, jak wyglądała ta tendencja. Ale przyjrzyjmy się troszeczkę jakby w szerszej perspektywie, w perspektywie ostatnich powiedzmy 10, 15 nawet lat, to widzimy, że bańka z 2008 roku, która pękła, spowodowała obniżkę cen do około 2000 euro za metr kwadratowy. Dzisiaj te ceny już odbiły i one są już w okolicach 3000 za metr kwadratowy, także mamy wyraźny wzrost i stabilny, chociaż ostatnie 2 lata ten wzrost był silniejszy, ale wydaje się, że on troszeczkę wyhamuje na 25, 26, ale nadal będzie to silny wzrost. Taki powiedzmy mamy dzisiaj trend, a teraz przejdźmy do popytu i podaży, bo to są też bardzo ciekawe informacje i gdzie się w tym popycie na rynku hiszpańskim plasuje Polska, gdzie my się mieścimy jako Polacy. Otóż z 2023 roku jakby najnowsza informacja, najnowszy odczyt, jaki procent rynku nieruchomości Hiszpanii należy do nas, to nastąpił bardzo silny wzrost i w tej chwili tutaj mam gdzieś kartkę z tym wzrostem 3,7%, czyli 3,7%. Cały rynek nieruchomości hiszpańskiej to jest około 500 000, między 500 000 a 600 tysięcy nieruchomości sprzedaje się rocznie. Z tego w 2022 około 13% to byli obcokrajowcy, w tej chwili w 2023 to jest już 15%. I my stanowimy coraz większy procent wśród tych obcokrajowców, którzy kupują nieruchomości. Niektóre nacje notują pewne spadki, na przykład Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Belgowie, natomiast inne nacje wyraźny wzrost. To są także Polacy, ale także Rumuni, także spoza Unii Europejskiej, Ukraińcy i Rosjanie. Jeżeli chodzi o popyt, to stymuluje ten popyt oczywiście stosunkowo tania cena nieruchomości w Hiszpanii. Stosunkowo tania. Zaraz pokażę, jak wygląda ta cena, jak tą cenę można odnieść do cen w Polsce, bo to też jest bardzo ciekawe. Czyli jeszcze nadal stosunkowo atrakcyjny rynek nieruchomości, stosunkowo niskie ceny. Nie ma mowy o żadnej bańce i o pęknięciu tej bańki. W związku z tym Europejczycy śmiało na tym rynku inwestują, a także spoza Unii Europejskiej. Ale są także programy, na przykład Golden Visa, który pozwala obywatelom spoza Unii Europejskiej otrzymać wizę hiszpańską i wizę Schengen dla siebie i dla swojej rodziny. Tu jest oczywiście warunek, że zainwestują na przykład w nieruchomość minimum 500 000 euro albo w jakąś inwestycję przemysłową 1 000 000 euro, ale jeżeli kupią na przykład mieszkanie za 500 000 euro, to Chińczyk, Rosjanin czy obywatel jakiegoś kraju Ameryki Łacińskiej na przykład uzyskuje taką wizę Golden Visa i takich nabywców, którzy skorzystali z tego programu Golden Visa w ostatnich latach było około 14 000. W związku z tym to też jest jakiś udział w tym rynku, to też jest jakiś potencjał,
który ma wpływ oczywiście na popyt. Bardzo ciekawą statystyką, czy bardzo ciekawą informacją jest to, jak się mają, na przykład jak wzrosły ceny nieruchomości między rokiem 2014 a 2024 w Polsce i w Hiszpanii. I teraz popatrzmy dokładnie, jak wzrosły pensje w Polsce między rokiem 2014 i 2024. Jeżeli popatrzymy, jaka była siła nabywcza, realna siła nabywcza w roku 2014 w stosunku do metra kwadratowego w Polsce, to pokazuje właśnie ten wykres, ta statystyka. A jaka była ta cena w stosunku do metra kwadratowego w Hiszpanii, czyli w Polsce w 2014 roku mogliśmy kupić 0,79 metra kwadratowego za naszą średnią pensję, a w 2024 to jest tylko 0,63 metra kwadratowego. W Polsce nasza siła nabywcza, realna siła nabywcza spadła, a w Hiszpanii wzrosła. Jeżeli popatrzymy na nasze pensje średnie z 2014 i 2024 i odniesiemy to do ceny metra kwadratowego na rynku hiszpańskim, to nagle się okazuje, że na rynku hiszpańskim my możemy kupić o 33% więcej metra kwadratowego za naszą średnią pensję. Czyli nasza polska siła nabywcza tak naprawdę na rynku hiszpańskim jest lepsza niż w Polsce. Dlatego bardzo wiele osób kieruje się na ten rynek. Po prostu okazuje się, że na tym rynku jest korzystniej zakupić mieszkanie nawet niż w Polsce. Często to bywa drugie mieszkanie, tak? Czy na przykład jest pytanie, czy mamy sobie kupić coś nad polskim morzem, czy w słonecznej Hiszpanii. Oczywiście pominę tutaj jak gdyby motywację. Dlaczego warto w ogóle inwestować w Hiszpanii? Dlaczego warto się tam na przykład przenieść albo kupić sobie tam drugi dom, czy drugą nieruchomość, czy kupić tam apartament? To jest jak gdyby inna historia. Ja dla swoich własnych potrzeb znalazłem 105 najróżniejszych powodów, dla których warto zamieszkać albo kupić nieruchomość w Hiszpanii. Najróżniejsze powody, jeden z nich jest wystarczający, żeby to zrobić. Ale tych powodów znalazłem 105 i to są najróżniejsze powody. Jednym z nich na przykład jest to, że to jest stabilny rynek, że Hiszpania jest w Unii Europejskiej, że ceny są porównywalne do cen w Polsce, że mamy słońce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że jest to kraj przyjazny na przykład rodzinom. Bardzo wiele powodów i motywacji można znaleźć, żeby taką nieruchomość, żeby kupić apartament w Hiszpanii. Natomiast dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie o tym, czy warto jako inwestor, czy warto tam zainwestować, czy te pieniądze po prostu stracimy, czy te pieniądze zyskają na wartości. Z tych przykładów, które już podałem o wzroście w ostatnich 2 latach, widzimy, że nawet gdybyśmy nie wynajmowali takiego mieszkania, po prostu kupilibyśmy je i ono by sobie stało przez 2 lata, to ono już jest od 50 do 100 tysięcy euro więcej warte. Tak? No to mamy już odpowiedź na pytanie, czy warto kupić nieruchomość w Hiszpanii. Nie każda nieruchomość wzrosła w takiej cenie, ale na przykład Torrevieja, czy te okolice Costa Blanca, takie jak Torrevieja, które jeszcze są stosunkowo naprawdę atrakcyjne cenowo, notują tak silny wzrost. To teraz popatrzmy sobie na aspekt podażowy, no bo wiadomo, że trendy i na koniec końców to jest prawo popytu i podaży, że popyt jest bardzo silny. Popyt obywateli Unii Europejskiej, w tym Polaków, naszych rodaków, jest bardzo silny i to tak pozostanie w najbliższych latach. Popyt spoza Unii Europejskiej również, w tym program Golden Visa, też ma swój udział. I to jest strona popytowa. Ten popyt będzie silny i będzie powodował wzrost cen nieruchomości. Z drugiej strony mamy podaż. Ta podaż w ostatnich latach rośnie, bo ona wzrosła do 120 tysięcy mieszkań w ubiegłym roku i perspektywicznie będzie te 5-6% rocznie ta podaż rosła, ale mimo, że to można powiedzieć śmiało, że ja w tej chwili na każdym kroku w Hiszpanii widzę jakąś budowę i jest ten boom budowlany,
to podaż ledwie nadąża za popytem. Dlatego te ceny będą rosły. Z czego się bierze problem z taką dosyć ograniczoną podażą w Hiszpanii, na terenie całej Hiszpanii, nowych nieruchomości? Pierwsza rzecz to jest to, że jest ograniczony jak gdyby dostęp nowych terenów pod budownictwo. Te tereny pod budownictwo, bo to trzeba odrealniać na przykład, to jest też bardzo skomplikowany proces w Hiszpanii odrolnienia terenów rolniczych, one są bardzo też ściśle jakby chronione, ale jeżeli chodzi o te miejscowości nadmorskie, na przykład Torrevieja, czy Orihuela Costa, czy okolice, to jak popatrzymy sobie na te miejscowości, to tam jest bardzo dużo terenów, które są jeszcze w tej chwili pozyskiwane. Będzie dosyć nierównomierna podaż, jeżeli chodzi o całą Hiszpanię, będzie nierównomierna podaż. Ta podaż mieszkań będzie dużo wyższa właśnie w tych terenach, które interesują nas, czyli na Costa Blanca i na Costa del Sol, ponieważ tam jest łatwiej te tereny pozyskać, ponieważ one nie są tak wykorzystywane rolniczo. Ja nie mówię o samej linii brzegowej, bo tam też jest specjalna ochrona. Do 100 metrów od linii brzegowej jest specjalna ochrona tego pasa nadmorskiego, więc tam też będzie trudno pozyskiwać nowe nieruchomości. Ale nieco głębiej lądu, czyli powiedzmy kilometr, 2-3 kilometry od lądu, nowe tereny będą pozyskiwane i tam będą budowane bardzo atrakcyjne nieruchomości. I to zresztą widać. Jest mnóstwo takich terenów, takich miejsc, gdzie w tej chwili te osiedla jak gdyby rozlewają się na tą dalszą okolicę i to będzie kontynuowane. W związku z tym ta podaż na przykład na Costa Blanca będzie. O to się nie musimy specjalnie martwić. Ta podaż będzie. W związku z tym te ceny nie będą rosły w kosmos, dlatego że będzie bardzo silna podaż. I drugi czynnik to jest rewitalizacja starych budynków czy istniejącej substancji mieszkaniowej. I to też jest ciekawa informacja. Jeżeli chodzi o istniejącą substancję mieszkaniową, to Hiszpanie są na dosyć wysokim miejscu w Europie i oni mają dużo więcej, jeżeli chodzi o mieszkań na 1000 mieszkańców niż my w naszym kraju. My musimy jeszcze gonić Hiszpanię i gonić Europę, natomiast istniejąca ilość substancji mieszkaniowej w Hiszpanii jest spora, natomiast wiele z nich wymaga rewitalizacji i tutaj też są uruchomione specjalne programy, które rewitalizują, przywracają takie mieszkania, takie budynki, modernizują je tak i one są wtedy ponownie sprzedawane i te mieszkania można ponownie sprzedać. I ten program rewitalizacji obejmuje w tej chwili około 500 000 mieszkań, więc to jest bardzo duży program. To jest kolejny jak gdyby taki tutaj, czy to jest jakby kolejny impuls podażowy, nie tylko budowa nowych mieszkań, ale rewitalizacja. Otoczka prawna. W tej chwili, jeżeli chodzi o otoczkę prawną, to w tej chwili jest bardzo istotna zmiana, która się już w tej chwili dokonuje. Dotyczy to mianowicie okupas, czyli dotyczy to tego problemu, którego się bardzo wielu naszych rodaków obawia, mianowicie, że kupią mieszkanie, a ktoś im to mieszkanie nielegalnie zajmie i będzie bardzo trudno go stamtąd wyrzucić. I faktycznie taka sytuacja miała miejsce w Hiszpanii, ponieważ jeżeli ktoś się włamie do naszego mieszkania, to jeżeli w ciągu 48 godzin nie zgłosimy tego na policję, to po tych 48 godzinach będziemy musieli mieć wyrok sądu, żeby usunąć tego lokatora. Jest potrzebny wyrok sądu. A wyroki sądu to trwają, już nie mówię miesiącami, ale mogą trwać latami i dlatego ten problem był tak drastyczny. Po prostu czekaliśmy na wyrok sądu. Co się zmienia teraz? I ta ustawa została uchwalona w listopadzie, ale ona jeszcze nie weszła w życie, bo ona jeszcze czeka na uchwalenie przez Senat i ona prawdopodobnie wejdzie w życie na początku 2025 roku. Co ona zmienia? Ona zmienia bardzo istotną rzecz. Ona mianowicie zmienia to, że nadal w ciągu 48 godzin, jeżeli zgłosimy na policję, to taki squatter, taki okupas zostanie natychmiast usunięty. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy i pójdziemy do sądu, to sąd ma 15 dni na rozpatrzenie tej sprawy. A więc nie miesiące, nie lata, ale w tej chwili sąd będzie musiał to zrobić w ciągu 15 dni. A dokładnie jak
konkretny sędzia dostanie tę sprawę do rozpatrzenia, będzie miał na to 3 dni. W związku z tym ta ustawa zapewni szybszy wyrok sądu i szybszą eksmisję ewentualnych okupas. Pozostaje drugi problem, tak zwanych inki okupas. Inki okupas to jest od inquilino i okupas. Inquilino, czyli najemca. To są tacy, którzy legalnie wynajmują mieszkanie, mamy z nimi umowę na jakąś tam kwotę, ale w którymś momencie oni przestają nam płacić. Czyli to są tacy najemcy, którzy weszli legalnie, nie włamali się, natomiast przestają płacić. I tego problemu ta ustawa nie rozwiązuje. Więc problem tych inki okupas pozostaje, ale oczywiście to wtedy jest nasza decyzja, czy komuś wynajmujemy mieszkanie. Wydaje mi się, że generalnie ryzyko kupna nieruchomości w Hiszpanii zmniejsza się w wyniku tej ustawy, ale pamiętajmy o tym drugim problemie, o problemie tych najemców, którzy przestają płacić. To jest problem, który nie będzie rozwiązany. Jeżeli chodzi o podatki, na razie nie ma jakichś zmian. System podatkowy i podatki się nie zmieniają. Podatki dotyczące zakupu nieruchomości są regulowane przez regiony, więc to nie jest centralny podatek, tylko to jest podatek lokalny. To jest tak zwany podatek od przeniesienia własności. W niektórych regionach on wynosi 10%, w niektórych regionach on wynosi 8%, ale tutaj sytuacja się jak gdyby nie zmienia. Inne wszystkie podatki także pozostają bez zmian, czyli system podatkowy raczej będzie stabilny i tutaj jakichś zmian istotnych czy niekorzystnych się nie przewiduje. Natomiast sytuacje w prawie zmieniają się właśnie w takim kierunku, w jakim to powiedziałem. Reasumując, jeżeli chodzi o czy warto inwestować na hiszpańskim rynku nieruchomości. Powodów, żeby przeprowadzić się do Hiszpanii czy kupić w Hiszpanii nieruchomość są naprawdę setki. Ja mogę podać ich 105, które mam na swój własny użytek. Każdy może mieć swoje powody i to jest kraj, który jest w tej chwili bardzo atrakcyjny. Jest w Unii Europejskiej. Ilość lotów z polskich lotnisk do Hiszpanii jest bardzo duża i ona cały czas rośnie. Zaobserwowałem, że na przykład jak patrzę na loty w styczniu, to jest tych lotów mnóstwo, a nawet są takie dni, że mamy 2 loty w ciągu jednego dnia, na przykład do Alicante. Także jeżeli chodzi o popularność lotów, ceny tanich linii również wydaje się, że w tych miesiącach poza sezonem one są dosyć umiarkowane. Oczywiście w sezonie mogą być bardzo wysokie, ale warto wtedy przewidzieć to i kupić sobie bilet troszeczkę wcześniej. W ten czas te ceny aż tak wysokie nie są. Jak widzimy, atrakcyjność rynku hiszpańskiego jest większa niż rynku polskiego, dlatego że mamy większą dostępność. Możemy więcej metrów kwadratowych kupić na rynku hiszpańskim niż na rynku polskim. Czyli polski inwestor, polski nabywca mieszkania korzystniej może zainwestować swoje pieniądze tak naprawdę na rynku hiszpańskim niż na rynku polskim. Oczywiście decyzja należy do każdego z nas, czy warto, czy nie warto z punktu widzenia naszego życia. Powiem jeszcze na koniec o takich nieruchomościach, które również można zakupić na rynku hiszpańskim, które nie są blisko morza, one są w głębi lądu w odległości 50 czy 100 km. Są takie miejscowości w odległości około 80 km czy 100 km od linii brzegowej. Nadal nie jest to jakaś gigantyczna odległość, bo to jest powiedzmy godzina jazdy samochodem, ale są to takie miejscowości, które na przykład oferują nieruchomości w cenie dosłownie kilku tysięcy euro, na przykład 6, 7, 8 tysięcy euro, możemy kupić 30-40 metrowe mieszkanie czy studio. To mieszkanie czy to studio będzie wymagało oczywiście inwestycji. Ono będzie wymagało pewnego wkładu. Ale jeżeli ktoś ma pomysł na takie mieszkanie i powiedzmy włoży drugie, 7 tysięcy, łącznie będzie go to kosztowało 15 tysięcy euro, a będzie miał na przykład studio, czyli łazienkę, kuchenkę i jakiś powiedzmy pokoik do tego, być może nawet z balkonem, to on może sobie w takim studio, w takiej kawalerce, umówmy się, w takiej kawalerce urządzić sobie na przykład jakiś gabinet do pracy, tak?
jakieś swoje biuro na przykład, gdzie podłączy internet i będzie mógł śmiało, zdalnie pracować, mieszkać i to będzie rzecz, za którą on zapłaci naprawdę niewielkie pieniądze, ale jeżeli to jest osoba, która może zdalnie pracować i na przykład chce przebywać w Hiszpanii, to dosłownie to ma tego typu możliwości też. Takie możliwości też są, że za parę tysięcy kupujemy jakąś substancję mieszkaniową, która może nie jest idealna, bo trzeba będzie w nią włożyć jeszcze pewnie z parę tysięcy euro, ale możemy tam mieć łóżko, możemy tam mieć biurko, możemy tam dociągnąć internet, możemy mieć tam aneks kuchenny, łazienkę. To wszystko może być na tyle przyzwoite, że można tam będzie mieszkać, można nawet to będzie komuś wynająć i tam można będzie żyć i pracować i będzie nas to kosztowało łącznie, nie wiem, 15-20 tysięcy euro. Takie okazje, takie możliwości oczywiście też są. Nie są one blisko morza, bo takie miejscowości czy miejscowości, które oferują tego typu nieruchomości są w granicach 50, 80, 100 kilometrów od morza, ale nadal jest to powiedzmy, nie wiem, godzina jazdy samochodem. I takie nieruchomości też można kupić. I tych nieruchomości jest nawet sporo. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pomysł, jeżeli komuś tego typu nieruchomość odpowiada, to ten rynek hiszpański to też oferuje. Więc tutaj też warto sobie na to popatrzeć. Jako taką ciekawostkę, to nie będzie oczywiście nieruchomość super atrakcyjna, którą będziemy mogli wynajmować, ale to będzie coś, w czym możemy mieszkać, w czym możemy pracować. Nawet możemy jakiemuś znajomemu, który chce zdalnie sobie popracować przez miesiąc czy przez 2 w Hiszpanii, możemy to też spokojnie wynająć, ponieważ to będzie na tyle przyzwoite, że można tam będzie mieszkać i pracować i takie nieruchomości też można znaleźć. To jest osobny jak gdyby temat, to jest osobny rynek. Być może jeżeli będzie taka potrzeba zrobienia filmu na ten temat, na przykład bardzo tanich nieruchomości, to kto wie, jeżeli będziecie zainteresowani, to kto wie, bardzo chętnie taki film na ten temat zrobię.